Cześć wszystkim! Dzisiaj podzielę się z Wami bardzo prostym przepisem na przepyszny sernik, delikatny, puszysty i bardzo smaczny. To jest bardzo prosty przepis, taki klasyk. Ten sernik nie opada, nie pęka, wszystko jest łatwo, prosto. Ja jestem pewna, że Wam na pewno się uda i na pewno posmakuje. Więc zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku i do subskrypcji mojego kanału. Sernik będzie na kruchym spodzie i zaczynam właśnie od robienia kruchego ciasta. Będzie nam potrzebna mąka pszenna, mąka krupczatka pół na pół, cukier, masło, proszek do pieczenia, śmietana, żółtka. Wszystkie składniki oraz proporcje są w opisie pod filmikiem. Na początek kroję masło na mniejsze kawałki. Masło ma być bardzo zimne, prosto z lodówki. Przesiewam mąkę pszenną oraz proszek do pieczenia, dodaję mąkę krupczatkę i mieszam. Można użyć tylko mąki pszennej albo tylko mąki krupczatki, ja robię pół na pół. Mąkę wysypuję na blat, dodaję mocno schłodzone masło i rozcieram wszystko rękami, można też pomóc sobie nożem, tak żeby masło ładnie się połączyło z mąką i powstała taka kruszonka. I do tej kruszonki dodaję cukier, żółtka, śmietanę i wszystko mieszam, żeby ładnie wszystko się połączyło i żeby się uformowała taka piękna kula. Ciasto zawijam w folię spożywczą i wkładam ciasto do lodówki na minimum 2 godziny, można na dłużej, na całą noc, na 12 godzin i dopiero można następnego dnia już dalej działać. Moje ciasto w lodówce spędziło 2 godziny, więc zdejmuję folię i ścieram ciasto na grubych oczkach. Przez 2 godziny ciasto dobrze się schłodziło, jest takie twarde, więc łatwo jest go ścierać na tarce. A formę wyścieliłam papierem do pieczenia. Formę mam o rozmiarach 25 na 35 cm i co jakiś czas to starte ciasto przekładam do formy, żeby było wygodniej. I kiedy całe ciasto już jest na formie, wyrównuję go, żeby wszędzie było równomiernie i delikatnie dociskam. Przed wyłożeniem jeszcze masy serowej na ciasto wkładam ciasto do piekarnika na 15 minut 160 stopni z termoobiegiem, żeby troszeczkę się podpiekło. I teraz zajmę się masą serową. Wszystkie 11 białek ubijamy ze szczyptą soli. To są te 4 białka, które zostały nam po robieniu ciasta kruchego i jeszcze 7. Ubijamy białka na maksymalnych obrotach do sztywnej piany. I potem te białka przekładam do miseczki, bo teraz mi będzie jeszcze mikser potrzebny. Chyba że macie 2 miksery, to możecie sobie w jednym ubić białka, a w drugim zrobić resztę. I teraz te 7 żółtek ubijam z cukrem i dodaję jeszcze cukier waniliowy. Kiedy żółtka z cukrem ładnie się połączą i będzie taka gładka masa, dodaję stopniowo masło. Masło w temperaturze pokojowej. I kiedy już całe masło dodam, ubijam na maksymalnych obrotach. A potem dodaję budyń. Może być waniliowy, może być śmietankowy i też znowu ubijam na maksymalnych obrotach. Kiedy wszystko ładnie się połączy, dodaję stopniowo ser z wiaderka, łyżka po łyżce. I miksuję, żeby ładnie ser się połączył z resztą masy i powstaje właśnie taka piękna, gładka, jednolita masa. I teraz do tej masy dodaję wcześniej ubite białka. Dodaję powoli i powoli, delikatnie mieszam. I taka piękna, puszysta, delikatna, smacznie pachnąca masa się udała i przelewam tą masę na wcześniej podpieczony spód. Przelewam i równomiernie wszędzie wyrównuję, też nie zapomnijcie wyrównać dobrze masę po bokach.
Sernik wkładam do rozgrzanego piekarnika 160 stopni z termoobiegiem. Pieczemy 50 minut do godziny. Mój serniczek piekł się 50 minut i tak właśnie wygląda po 50 minutach pieczenia. Teraz wyłączam piekarnik i zostawiam lekko uchylone drzwi, żeby serniczek wystygnął. I tak wygląda sernik po 2 godzinach w piekarniku wyłączonym. Taki piękny. Sernik oczywiście troszeczkę się opuścił, nie jest aż tak wysoki jak od razu po upieczeniu, ale nie jest to jakieś drastyczne opadanie i jest to normalne dla tego typu sernika, że on troszeczkę się właśnie tak opuszcza, ale jest przepiękny moim zdaniem. I teraz przyszła ta najsmaczniejsza chwila, kroję serniczek i zobaczymy, jaki jest w środku. Sernik jest bardzo puszysty, bardzo delikatny, ta masa serowa jest rewelacyjna. Wszystkim polecam i też się zajadam i jestem bardzo zadowolona ze smaku. Pycha! Kochani, serniczek już jest gotowy, postał noc w lodówce i bardzo smacznie pachnie, bardzo apetycznie wygląda. Ja już próbuję. Ten serniczek to jest prawdziwa rewelka. Jest bardzo smaczny, ta masa serowa jest taka puszysta, delikatna, rzeczywiście rozpływa się w ustach. Ja kiedyś myślałam, że nie umiem serników i w ogóle nigdy mi to się nie uda, ale jak widzicie, wystarczy dobry przepis, więc dziękuję Marcie i Pani Heni za ten wspaniały przepis, za to, że podzieliłyście się ze mną tym przepisem i ja mogłam też podzielić się tym przepisem z resztą świata, więc wszystkim polecam, wszystkim życzę smacznego, koniecznie przygotujcie, nie bójcie się, że Wam się nie uda, że coś Wam tam pęknie czy opadnie, wszystko super ładnie, elegancko się udało. Życzę Wam jeszcze raz smacznego i zapraszam do obejrzenia innych smacznych przepisów i będę wdzięczna za polubienie tego filmiku, za subskrypcję mojego kanału. Do zobaczenia, pa!